Dzień dobry Państwu, nazywam się Norbert Stolarczyk, Fundacja Wędkarzy Bez Barier. Zapraszam Was na pierwszy federowy Puchar Wędkarzy Bez Barier. Obejrzyjcie go razem ze mną. „18 maja 2019 roku na długo pozostanie w mojej pamięci, a to wyłącznie dlatego, że Federowy Puchar Wędkarzy Bez Barier jest pierwszymi zawodami zorganizowanymi przez Fundację Wędkarzy Bez Barier, a nie jak do tej pory Ruch Społeczny Wędkarzy Bez Barier. Federowy Puchar Wędkarzy Bez Barier zorganizowaliśmy przy współpracy z kołem PZW w Nowym Mieście. Bez pomocy chłopaków nie udałoby się zapiąć wszystkich szczegółów, technicznych kwestii finansowych i wielu innych, które przy takich zawodach są niezbędne, wręcz bym powiedział nieodzowne. To nas korzysta z zanęta, żaden wynalazek, żaden z tego najprostsza zanęta, bez żadnych na razie dodatków, bez niczego. To pogoda taka jaka jest, to nie wiadomo czy zapach nie odstraszy. Później będziemy kombinowali dalej w czasie łowienia. WBB, tak ładnie wygląda. Chyba 102 gramy chyba dokładnie. 102 gramy dokładnie. Kotwice zabezpieczone gąbkami, żebyśmy się nie pocieli. Oczywiście gąbki można zostawić, nasączyć atraktorem. Lepsze brania są. Chwosty, lepsze zacięcia. Chwosty błękitne, ponieważ WBB jest błękitne i szare. I chwosty takie same są błękitne i szare. No po normalnej. Pierwszy federowy Puchar Wędkarzy Bez Barier wsparło szerokie grono sponsorów, fundując nagrody dla naszych zawodników. Naszymi partnerami przy organizacji Federowego Pucharu Wędkarzy Bez Barier było Starostwo Powiatowe w Płońsku, wójt gminy Nowe Miasto, okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie. Znalezienie idealnej, dobrej, pasującej wody pod zorganizowanie zawodów dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych, nie jest zadaniem prostym. Musi być łagodny brzeg z dostępem do wody, w miarę twarde podłoże, gdzie mogą zawodnicy przemieszczać się swoimi wózkami. I takie właśnie miejsce znaleźliśmy nad Zalewem Nowe Miasto. Bardzo ładny, długi, łagodny brzeg. Można pomieścić nawet i 50 zawodników. Właśnie na tym brzegu odbywały się zawody dla osób niepełnosprawnych, natomiast uroczyste zakończenie imprezy znajdowało się po drugiej stronie zbiornika w okolicach Molo nad Zalewem Nowe Miasto. Majowe prognozy pogody tuż przed 18 maja, więc przed naszymi zawodami, nie napawały optymizmem. Mieliśmy wielkie ryzyko, że będzie burza, będzie lało, będziemy wszyscy siedzieli pod parasolkami i stało się najgorsze. Siedzieliśmy pod parasolkami, była burza, strasznie lało, widoczność na 10-15 metrów. Mimo wszystko, słuchajcie, niewiarygodne, nikt z naszych zawodników nie zrezygnował. Wszyscy siedzieli pod tymi parasolkami, chociaż lało, wiało i widoczność była tylko na 15 metrów. Ryby całkowicie nie chciały z nami współpracować, padły jakieś tam niewymiarowe okonie. W rezultacie udało się złowić zaledwie kilka wymiarowych ryb, które mogły zapunktować i jak zwykle zawsze nagradzamy 1-6, a więc od 1. do 6 miejsca. Dziś mogliśmy zrobić tylko od 1 do 5. No, świadczy o tym, że naprawdę nie było łatwo, ale zobaczcie, mimo wszystko ci ludzie przyjechali, a przyjechali z całej Polski, zaznaczam, dlatego że zawodnik, który przybył z najdalszego krańca naszego kraju, to jest głębokie województwo zachodniopomorskie z naciskiem na zachodnio. Także niewiarygodny człowiek, ponad 500 km jechał tutaj do nas po to, żeby siedzieć w burzy z widocznością na 15 metrów pod parasolką, po to, żeby połowić ryby i z nami się świetnie bawić. I słuchajcie, to jest coś, co uskrzydla, to jest
coś, co pomaga żyć. To jest coś, dzięki czemu chcę, aby ta fundacja dalej się toczyła jak takie wielkie stalowe koło, tryb zębaty napędzający jedną wielką machinę. Bardzo bym chciał, żebyście też wy mieli w tym swój udział, a jak możecie to zrobić, to niebawem zobaczycie na internecie, na naszych stronach internetowych, wszystko dokładnie opowiem. Na naszym Facebooku, fanpage'u Fundacja Wędkarze Bez Barier i na wielu innych stronach, gdzie staramy się zaistnieć i pokazać, na czym polega ruch Wędkarzy Bez Barier, na czym polega praca fundacji i jakie są nasze cele statutowe, na czym się tak naprawdę głęboko skupiamy, a w skrócie mogę powiedzieć tyle: turystyka i wędkarstwo osób niepełnosprawnych. Nie wiem, tam zrobiliśmy trochę truskawki, takiego owocowego zapachu, chociaż nie wiem, czy to dzisiaj pójdzie, bo tak trochę zimno jest. Będę później próbował na coś bardziej śmierdzącego, mięsnego, później czerwony i śmierdząca pinka po prostu, nie? Mam też takiego raka dobrego, że praktycznie to można wymiotować, nie? Ale dla ryby to jest zapach, nie? Także zobaczymy, nie? Taktyka się rozwiała, bo kurczę, żeśmy siedzieli, deszcz padał i teraz dopiero szykujemy się. Taktyka, no żeby złowić rybę jakąś, no. Tak, panie Marku? Panie trenerze. Ciężko dzisiaj o strategię jakąkolwiek. Ta pogoda niestety nas nie rozpieszcza. Ryby ogłupiały całkowicie. No i nie chcą w ogóle jeść. Cuda nie widzę, człowiek szykuje na nich, a to nic. Nie chcą jeść po prostu. Zmarzły, może tak jak i my. Trochę. Nastawiamy się na cokolwiek, ale głównie na leszczyka. Ochotka z białym robakiem, ale na razie czekamy na coś. Ale może się rozjaśni, troszkę pogoda będzie lepiej. Ryby będą współpracować. Generalnie ustawiłem się na słodko, jadę na truskawce. Także na zanęcie akurat profesa, ale powiem inaczej. Zanęciłem sobie na 17 metrze, bardzo mocno z kasterami, z dżokiem, ale na razie po pół godziny nie było tam brania, więc przerzuciłem się tam teraz na 5-6 metr, tutaj na pierwszym stoku. Może jakaś drobna rybka się zacznie, a potem będę za pół godziny sprawdzał tam, co jest na dalekiej wodzie. Wspomniałem o działaniach Fundacji Wędkarzy Niepełnosprawnych, naszych celach, zadaniach na przyszłość. Spójrzcie Państwo na te obrazki. Czy nie widzicie, że to, co robi Fundacja Wędkarzy Bez Barier, ma naprawdę jak największy sens? Czy nie uważacie, drodzy Państwo, że takich imprez powinno być w Polsce więcej? Czy nie uważacie również, drodzy Państwo, że takie imprezy powinny wspierać zarówno koła Polskiego Związku Wędkarskiego, włodarze miast? Takie imprezy powinny być w całym świecie. Czy tylko to moje zdanie, czy również też tak uważacie? W towarzystwie naszych partnerów i sponsorów oraz gości specjalnych wręczyliśmy zawodnikom nagrody, podziękowaliśmy za uczestnictwo, za walkę fair play, a co najważniejsze za charyzmę, bo to, co się działo, to naprawdę twardzieli szukać. Oni takimi ludźmi byli w naszej ocenie i w mojej ocenie. Wszyscy byli wygranymi i tak w zasadzie te miejsca pierwsze do 5 nie miało tak naprawdę większego znaczenia. To był bardziej taki wisienka na torcie, dodatek, że było coś miłego, coś przyjemnego, o coś, co tak naprawdę zadbali nasi sponsorzy i dzięki temu mogliśmy zobaczyć na twarzach zawodników uśmiech radości, że każdy z nich coś miał.
Cieszę się, że miałam okazję poznać Norberta Stolarczyka i jego fundację Wędkarze bez barier i że zainteresował się niepełnosprawnymi w naszym powiecie, że prowadzi zajęcia dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Mam nadzieję, że to nasze pierwsze, ale nie ostatnie kontakty i że wszystkie akweny na terenie powiatu płońskiego stoją otworem dla wędkarzy bez barier. Bardzo się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć w tak szczytnym celu wędkowania bez barier. Myślę, że wpisuje się to w kanon naszych imprez organizowanych nad Zalewem Nowomiejskim. Tutaj samorząd gminy Nowe Miasto zawsze współpracuje z miejscowym kołem wędkarskim w celu propagowania właśnie tego bardzo pięknego sportu. No i przede wszystkim prowadzimy działania profilaktyczne wspólnie, zwłaszcza zachęcamy dzieci do spędzania miło czasu nad wodą, żeby odciągnąć od różnego rodzaju zagrożeń dla właśnie naszych dzieci. Jesteśmy na zawodach wędkarzy bez barier. Gościmy dzisiaj u Norbika i panów, którzy dzielnie walczyli przez cały dzień na zawodach. Technika feder myślę, że chyba świetnie się sprawdziła tutaj na Zalewie Nowomiejskim, mimo jakby nie do końca fantastycznej pogody, ale to też sprawdza wędkarzy pod kątem ich wytrzymałości. Także chciałabym z tego miejsca pogratulować panom ich osiągnięć i tego, że przetrwali te ogromne burze i pioruny. Na całe szczęście, jak widać, słońce zamknęło pięknie zawody, nagrody zostały rozdane. My jesteśmy tutaj tak naprawdę, żeby wspierać Norbika w jego działaniach. Norbik jest naszym kolegą i generalnie jest zawsze z nami na każdych zawodach. Także też chcielibyśmy zawsze z nim być i mimo tego, że czasami czas nie pozwala, to jednak staramy się pamiętać o tych wędkarzach, którym jest troszeczkę trudniej w życiu niż nam, pełnosprawnym osobom. Dzisiaj zakończyła się bardzo sympatyczna impreza, pierwsze federowe zawody osób niepełnosprawnych. Imprezę o tej imprezie usłyszałem nie dalej jak miesiąc temu, będąc na jednej z sympatyczniejszych też imprez tutaj odbywających się w naszym regionie, czyli na 5. edycji Klenia w Kry, gdzie poznałem Norberta, który opowiedział mi, czy moglibyśmy coś razem zrobić, bo chce zorganizować taką właśnie imprezę. Jak usłyszałem, jak to się odbywa, że ludzie niepełnosprawni na wózkach przyjeżdżający paręset kilometrów chcą połapać, nie zważając na wszelkie niedogodności swoje i pogodowo powiedzmy i inne, od razu jako radio regionalne tutaj Płońsk weszliśmy w tę imprezę i w sponsoring i pomoc od strony medialnej i innej. Tego typu imprezy myślę, że powinny się teraz odbywać coraz częściej, gdyż można tu zauważyć, jak pewne granice, które można przekroczyć, ci ludzie przekroczyli. Od rana lało po prostu. Zawodnicy nie opuścili swoich, że tak powiem, fotelików, niektórych fotelików, do których są przekuci przez całe dnie, a niektórych wędkarskich. Łapali ryby, wykazali się bardzo dużą naprawdę dozą odporności na to, co się dzieje dla swojego hobby. Myślę, że tego typu imprezy są naprawdę warte wsparcia wszystkich i myślę, że taka impreza odbędzie się też w przyszłym roku, tylko na o wiele większą skalę. Oczywiście jako Radio Płońsk będziemy ją wspierać. Brawa dla uczestników. Dziękuję. Super wrażenie, nie było zbytnio ryb, ale wrażenia super, wszyscy zadowoleni tutaj z tego, że jesteśmy w ogóle, że się spotkaliśmy, no i pogadaliśmy, no bo rzadko możemy się spotkać, bo to z całej Polski jesteśmy. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Także no, naprawdę super atmosfera przede wszystkim.
No do takich zawodów to, aby tylko pogoda była, to nie dopisała, to by było wszystko bardzo dobrze. Pogoda niestety nie dopisała. Podczas łowienia zawsze, jak zawsze mokro. Z tego miejsca, drodzy Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym zawodnikom, partnerom, gościom specjalnym, sponsorom, jak również i Wam oglądającym ten materiał za to, że te zawody mogły się odbyć, że mimo ciężkiej i trudnej pogody były uśmiechy na ustach, wszyscy wzięliśmy to na humor, no bo cóż było innego do roboty, no płakać. Udało się zorganizować kolejne zawody, pierwsze zawody Fundacji Bez Barier, kolejne zawody osób niepełnosprawnych przy udziale wędkarzy bez barier. W mojej ocenie takie zawody, jak już wspomniałem w materiale, są niezbędne, natomiast interesuje mnie Wasze zdanie. Co Wy, drodzy Państwo, sądzicie o tego typu imprezach?